A co jeśli powiem wam, że prawdziwy początek szlaku bursztynowego miał swoje miejsce niemal 4000 lat temu? I kto w sercu naszej Wielkopolski wzniósł pierwszy wielki gród niemal 1000 lat wcześniej przed legendarnym Biskupinem? Bursztyn, metal, złoto. Czy już wtedy nasze ziemie były centrum starożytnego świata? I nordycka triada, o której u nas wcale się nie mówi. Pytanie dlaczego? Chcesz wiedzieć? To zaczynamy! By zrozumieć, czym była triada, najpierw trzeba przyjrzeć się samej ziemi nordyckiej około 4000 lat temu, we wczesnej epoce brązu, kiedy po raz pierwszy zaczął kształtować się szlak bursztynowy, który później zmieni losy całej Europy. Na północnym zachodzie Jutlandii bursztyn nie był rzadkością. Leżał na brzegu po sztormach, zbierany niemal z powierzchni. To było jego źródło, miejsce, gdzie surowiec istniał w nadmiarze. I właśnie dlatego szybko pojawiła się potrzeba jego kontroli, bo jeśli coś jest dostępne dla wszystkich, ktoś musi w końcu zacząć decydować, kto naprawdę może mieć do niego dostęp. Ale już kilkaset kilometrów dalej, na Wyspach Duńskich, wszystko wyglądało inaczej. Bursztyn już nie występował w tak ogromnych ilościach, ale za to tutaj zaczynała się jego obróbka i rosło jego znaczenie. Z pojedynczych brył powstają powtarzalne zestawy różnych ozdób. To nie jest już tylko zwykły materiał. To coś więcej. To nawet znak i symbol. Coś, co mówi, kim jesteś i do jakiej grupy należysz. A jeszcze dalej na południu Skandynawii, w rejonie Szlezwika-Holsztynu, pojawia się trzeci, ostatni element. Jest to strefa styku. Tu północ łączy się z resztą Europy. Przedmioty wkrótce zaczynają krążyć, a lokalne rzeczy spotykają się z tymi z dalekiego południa. To właśnie tutaj bursztyn po raz pierwszy zaczyna naprawdę ruszać w świat. I dopiero na tym tle pojawia się nasza kobieca triada. Na początku epoki brązu w wybranych grobach kobiet, ale nie tylko, bo także mężczyzn, zaczynają pojawiać się zestawy złożone z 3 podstawowych materiałów: bursztynu, złota i szkła. Bursztyn jest lokalny, to jest zrozumiałe. Złoto już natomiast nie, pochodzi z południa, a szkło jeszcze z tych dalszych kierunków. Zatem to wszystko nie może być po prostu przypadkiem. Te rzeczy występują razem tylko w określonych miejscach i przy konkretnych osobach. Zatem na co może to wskazywać? Biorąc pod uwagę to, że najczęściej są to kobiety z wyraźnie wyróżnionymi ozdobami, szczególnie naszyjnikami, musi nam to coś mówić i to jest bardzo ważne. Na pierwszy rzut oka może tutaj chodzić o bogactwo, ale wcale tak nie jest, bo poza bogactwem liczy się w tym momencie tutaj coś więcej. To jest znak ewidentnej przynależności. Osoba, która za życia nosiła taki zestaw, nie tylko była zamożna, już wtedy była częścią większej sieci, która zaczęła łączyć północ z odległymi regionami Europy. Nie można powiedzieć, że u wojowników nordyckich nie mamy do czynienia z bursztynem, ale ten częściej pojawia się po prostu jako ozdoba ich broni, a u kobiet tworzy specyficzny, spójny układ. To sugeruje ich szczególną rolę, być może w łączeniu różnych światów poprzez małżeństwa na kontynencie i podróżowaniu już wtedy między regionami. Zatem nordycka triada nie była przypadkowym zestawem ozdób. To był znak już wtedy systemu, który właśnie się urodził. Moment, w którym północ przestaje być odizolowana, a bursztyn, zwykłym znaleziskiem z plaży, staje się częścią większej gry, która dopiero zacznie nabierać rozpędu w kolejnych latach. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Ktoś z was mógłby powiedzieć, że w tym momencie faworyzuje świat nordycki, ale wbrew pozorom wcale tak nie jest. Dlaczego? Oczywiście złoża bursztynu występowały również na całym pasie Wybrzeża Bałtyckiego w kierunku wschodnim, a szczególnie duże, porównywalne, tak samo obfite złoża znajdowały się w Sambii, w rejonie dzisiejszego Kaliningradu. Ale to najwyraźniej świat nordycki jako pierwszy zajął się przetwórstwem i eksportem, ponieważ to tam, jak przekonacie się o tym później, rośnie potęga tego regionu i tam rodzą się główne szlaki bursztynowe epoki brązu.
gdzie na razie nasza Wisła nie będzie odgrywać większego tutaj znaczenia z racji tego, że po prostu tego bursztynu w takich ilościach w tym rejonie nie odnaleziono. O czym świadczy brak tego surowca w organizacjach takich grup ludzkich jak Pszczynieckiej czy Mierzanowickiej. Co z kolei ku waszemu kolejnemu zaskoczeniu nie będzie oznaczać, że ziemie zachodniej Polski nie brały aktywnego udziału w handlu bursztynem już we wczesnej epoce brązu. To nie był handel taki, jak go dziś rozumiemy. Nie było targów ani zwykłych ludzi wymieniających się towarem. To była wymiana między tymi, którzy rządzili zamkniętymi kręgami. To oni decydowali, co w ogóle może ruszyć dalej, a co nie. Północ miała coś wyjątkowego – bursztyn, a południe i zachód miały metal. I w tym momencie rodzi się prosty układ, który można streścić jednym zdaniem – bursztyn za metal. Ale w tamtym czasie ten metal wcale nie był taki czysty, jak być może często się to uważa do tej pory. I to jest bardzo ważne, bo w początkowych fazach epoki brązu dominuje miedź zanieczyszczona, czyli surowiec pełen domieszek. To nie jest jeszcze idealny metal, gdzie każda partia tego wyrobu może zachowywać się nieco inaczej. Dlatego tak ważna była standaryzacja i ten, kto miał najlepszy metal, ten rządził. Ale właśnie taki rodzaj tego surowca wtedy krąży po Europie i to oznacza jedno, kto kontrolował jego źródła i przepływ, kto miał najlepszy surowiec, ten kontrolował produkcję broni, narzędzi, a co za tym idzie, w efekcie miał władzę. Ponieważ kiedy jakieś grupy, powiedzmy na północy, miały między sobą tak zwaną spinę, przecież nie mogły rzucać do siebie kamieniami i bursztynem. Już wtedy musieli czymś walczyć. A kto miał przewagę technologiczną, ten wygrywał. Spójrz teraz na mapę. Na północy masz obszar bursztynu, południową Skandynawię, gdzie surowiec leży niemal na powierzchni i jest pod kontrolą lokalnych władców. Natomiast na zachodzie jawi nam się Brytania, strefa cyny i złota, gdzie bursztyn z północy dociera tam bardzo wcześnie. Na południu zobaczysz Alpy, Karpaty i w końcu Rudawy, obszary wydobycia miedzi. Często właśnie tej typu falerz. A pomiędzy tym wszystkim leży nasza Europa Środkowa i to ona będzie spinać po raz pierwszy w swojej historii cały system. To nie jest obszar, który tylko uczestniczy jako bierny obserwator. To jest obszar, który zaczyna kontrolować to wszystko. To ludzie z tego regionu przekazują metal z południa na północ i odbierają w zamian bursztyn, tworząc pierwszą realną sieć na skalę całego europejskiego kontynentu. Mógłbym w tym momencie powiedzieć, że była to pierwsza globalizacja. Pierwsza wielka, lecz wciąż luźna korporacja. A tworzyli ją ludzie w nauce nazywani kulturą unietycką, czyli ludność pochodzenia indoeuropejskiego. I teraz to, co najważniejsze. Słuchajcie, nasze ziemie nie leżą absolutnie poza tym układem. Wręcz przeciwnie. Pomorze i Północ są bliżej źródeł bursztynu i mają te kontakty ze Skandynawią. Śląsk jest powiązany z południem i strefami wydobycia metalurgicznymi, a prawdziwy punkt ciężkości pojawi się, uwaga, gdzieś indziej. Jeśli jeszcze nie wiecie, to już wam mówię, w naszej Wielkopolsce. To właśnie tam widać coś więcej niż tylko zwykły przepływ. Tam pojawi się pierwsze chyba masowe przetwórstwo w naszych dziejach i koncentracja wielkiego bogactwa. Miejsca takie jak Bruszczewo, czyli chyba pierwsza stolica epoki brązu na naszych ziemiach. Czy Łęki Małe pokazują, że bursztyn i złoto nie tylko przechodzą tam z rąk do rąk, ale są tam w istocie rzeczy obrabiane i wykorzystywane. Jest ta świadomość. Zatem Wielkopolska, czy nawet zachodnia Polska nie jest końcówką szlaku bursztynowego. Absolutnie nie. To jest po prostu ważny węzeł, w którym system się zazębia i zaczyna działać dalej. W tamtym czasie oczywiście szlaki biegną jeszcze rzekami, nie mamy dróg. Poruszanie się w innych terenach jest wolne i zbyt niebezpieczne. Zatem przez rzeki można wtedy transportować większe ilości towarów. Z północy w dół przez Odrę i jej dorzecza, aż do przełęcz karpackich, a dalej do obszarów wydobycia miedzi. I wszystko to działa tylko dlatego, że jest większa masowa kontrola. Ale to nie jest otwarty rynek jak dzisiaj. To jest zamknięty system bogaczy, w którym każdy z nich ma swoje miejsce. Dlatego północ zacznie wtedy rosnąć w ogromną siłę i bogactwo.
I robią to nie dlatego, że nagle nauczyli się produkować metal, nie, ale dlatego, że po prostu mają coś, czego potrzebuje cały system na południu, żeby w ogóle mógł działać dalej. I przez krótki moment w historii to wystarcza, żeby zmienić układ sił na kontynencie przez następne setki lat. A to, co dzieje się na Odrze i na zachód od Odry w Europie, będzie kluczowe dla świata, który znajduje się daleko na południu od źródeł bursztynu i o tym dowiecie się w kolejnym rozdziale. Pierwsza droga szlaku bursztynowego na początku jego istnienia biegnie na zachód i południe przez Niemcy, Holandię i wzdłuż Łaby aż po same Alpy, ale główny szlak ma początek w Skandynawii, gdzie bursztynu jest najwięcej i trafia na kontynent w ręce ludzi organizacji unietyckiej, jak widzieliście w poprzednim fragmencie, którzy to potrafili nim zarządzać. Póki co ich główne huby leżą wtedy na dzisiejszych terenach środkowych Niemiec, głównie wzdłuż rzeki Łaby. To swoista autostrada dwukierunkowa starożytności, bo z południa płynie metal, a z północy bursztyn. Surowce te dalej płyną przez terytoria obecnych Czech, czyli przepływają przez serce Unietyczan, kierując się w stronę Alp i w stronę Włoch, by osiągnąć końcowo kontakt ze światem śródziemnomorskim. I te kontakty są w gruncie rzeczy nawiązane na szerszą skalę dopiero pod koniec wczesnej epoki brązu. To wtedy bursztyn już jako zorganizowany handel przekracza granice generalnie dwóch wielkich światów, północy i południa Europy, bo zawsze ta granica istniała. Ale paradoksalnie są to też ostatnie dni scentralizowanej wymiany przed powstaniem alternatywnych ścieżek transportu. Bo dopiero co zbudowana sieć zacznie się bezpowrotnie zmieniać i raz na zawsze rozpadać. Nie będzie jednego decydującego momentu rozkładu ani też przełomu. Nie będzie wielkiej wojny europejskiej epoki brązu, która zmieniłaby wypracowane do tej pory układy, mógłbym rzec, biznesowe. Ale w waszych głowach może teraz zrodzić się pytanie, co było przyczyną tego, że niemal scementowany układ po prostu się posypał. Przyczyną tego był postęp technologiczny i, uwaga, zwykły przypadek. Zacznie się od samego surowca, jakim był wtedy metal. Bo załamanie szlaku bursztynowego nie przychodzi ze strony Skandynawii, bo coraz większe znaczenie zacznie zyskiwać rejon Alp i Karpat, gdzie wydobywa się miedź i cynę i przetapia na konkretne stopy brązu. Ludzie zajmujący się tam obróbką przez setki już lat w końcu udoskonalą metody łączenia miedzi z cyną, co da lepszy jakościowo metal. I zadadzą sobie to proste pytanie, dlaczego unietycy nadal mają nas wciąż kontrolować? Innymi słowy, zrodzi się konkurencja oferująca lepszy wyrób, która dotrze do Skandynawii innymi drogami. I od teraz obie strony będą chciały pozbyć się po prostu ze szlaku unietyczan, wygryzając ich z kontynentalnego biznesu. Ale wiecie, sam potencjał i możliwości to za mało, by odnieść sukces, bo zawsze szczęściu trzeba pomóc. I w tym przypadku pomocną dłoń poda im ktoś zupełnie niespodziewany. Środowisko i zwykła natura. Bo w tym czasie na kontynencie dochodzi do bliżej nieznanych nam zmian klimatycznych, gdzie osady unietyczan mocno ucierpią, bo jednak jest to czas, gdy ci ludzie wciąż mocno opierają swoje istnienie na rolnictwie. I to będzie dla nich taki drugi dotkliwy cios. Osady zaczną pustoszeć, pośrednicy, którzy do tej pory wszystko kontrolowali, zaczną najzwyczajniej w świecie biednieć, tracąc potencjał do kontroli nad szlakami, nie będąc już w stanie dominować nad tym, co się dzieje wokół nich i w ich centrach. Poprzednie wielkie huby upadają, węzły, które mocno trzymały do tej pory wszystko w garści, zaczynają się rozluźniać, powstają nowe konkurencyjne centra handlowe. Szlaki wkrótce zaczynają się rozchodzić w różnych kierunkach, a handel przestaje być już tak scentralizowany. Ale sama ludność unietycka nie zniknie tak po prostu. Z biegiem czasu zacznie tylko tracić na swoim znaczeniu i zmieniać swoją rolę. Przestaje kontrolować przepływ surowców już na taką skalę i tak ściśle. I jednocześnie jest to znak narodzin nowego świata epoki brązu, wielkiego przesunięcia szlaków z zachodu w rejon już naszej Wisły, Karpat, i wejścia do gry nowych graczy do handlu z nordyckim światem Skandynawii. Stary system nadal istnieje, ale już nie działa tak jak wcześniej. Coś się zacina, coś już nie idzie tak jak
Do tej pory kończy się pewna era i wkrótce rozpocznie się następna, przeobrażając cały kontynent i wciągając tereny dzisiejszej Polski w jeszcze większą grę i wymianę ze światem południa Europy. Ale jest to już temat na kolejny osobny odcinek. A czy wy również zgadzacie się ze mną, że początek szlaku bursztynowego miał swoje miejsce już we wczesnej epoce brązu? Zapraszam was do komentarzy pod tym filmem, a jeśli jesteś tu nowy, nie zapominaj o subskrypcji. Pozdrawiam, do usłyszenia ponownie.